Wychowywałem się w rodzinie rolniczej, gdzie nie posługiwano się mową polską, a raczej gwarą ludową, zbliżoną do mowy białoruskiej, więc ja nie znałem ani jednego wyrazu po polsku. Ale jakoś nauka mi nie sprawiała trudności, także przed wojną w 1937 roku ukończyłem pełną szkołę podstawową. Kierownikiem szkoły był Stanisław Jakiel, nauczycielem Nakoneczny Franciszek, Banasik Jan. Poszedłem do szkoły po raz pierwszy, ale poszedłem boso, bo nie miałem butów. Przyszedł nauczyciel, zaczął ze mną rozmawiać, ja nic nie rozumiałem, koledzy odpowiadali za mnie, ale wziął mnie pod swoją opiekę, posadził mnie w szkole na pierwszej ławce. No, miałem elementarz, miałem książkę do matematyki i to wszystko. Do półrocza pisało się ołówkiem w zeszycie, od półrocza już stalówką maczaną w atrament, ale ja nie miałem tej stalówki nowej, tylko wyszukiwałem w koszu, jak nikogo nie było, bo koleżanki, koledzy zużyte stalówki wrzucali do kosza. Ja wycierałem ze rdzy i przez siebie zrobioną obsadką pisałem. Kolatało to, zadzierało po nieszlifowanym papierze, robiłem kleksy. Poszedłem do szkoły nie znając języka polskiego, więc nie rozumiałem, co do mnie mówił kierownik szkoły, ale na półrocze otrzymałem świadectwo same piątki. Kiedy już byłem trochę starszy, w klasie 4 szkoły podstawowej, budzono mnie o godzinie 4 rano, żeby pójść do stodoły za latarką naftową i mlucić cepem. Więc do godziny 7 rano, o 7 przychodziło się do domu, myło się zimną wodą, raczej rozmazało się ten kurz po twarzy, zjadło się ugotowaną zupę i do szkoły. Po przyjściu ze szkoły szybciutko zjadło się jakąś tam poranną zupę zimną i kawałek chleba i siadałem do odrabiania lekcji z matematyki, z języka polskiego, żeby napisać. Bo o godzinie 16 znowu zabierano mnie do stodoły mlucić. Mluciliśmy tam do godziny 19. O 19 przychodziliśmy, zjadaliśmy ugotowaną kolację. No, kobiety przy lampie naftowej z kołowrotkami przędły, to nie było miejsca na odrabianie lekcji i uczenie się. Ale jeśli nie zdążyłem odrobić lekcji pisemnych, no to mama zapalała drzazgę i przyświecała mi. No bo nie było świecy i nie było lampy naftowej. A latem to budzono mnie o godzinie 3 rano paść krowy na polu. Więc o godzinie 3 rano, jeszcze ciemno, mgła, pędziłem te krowy na pole, a czasami krowa stanęła i spuściła mocz, więc wskakiwało się bosymi stopami w tę kałużę i ciepło było w nogi, bo nieraz przymrozki siwe leżały na trawie. Pamiętam koniec roku szkolnego w 1937 roku. Kazano przyjść z rodzicami po odbiór świadectw. Wychowawczyni, podając świadectwo, pyta moją matkę, gdzie pójdę się uczyć do szkoły średniej. A matka mówi, cóż, z krowami na pastwisko. Bo ja nie miałem trudności w nauce, mimo że nie miałem podręczników, nie miałem przyborów szkolnych, ale byłem promowany do klasy następnej co roku. Nie było szansy na naukę, bo tylko bogatsi. Można byłoby policzyć na palcach obu rąk, kto z terenu gminy poszedł do szkoły średniej przed wojną. I tu niedaleko, 20 kilometrów stąd, było gimnazjum prywatne prowadzone przez księży salezjanów w Różanym Stoku. Gimnazjum męskie, czysto męskie. To była jedyna najbliżej położona szkoła średnia, bo nawet w Sokółce nie było szkoły średniej pełnej, tylko była rozwojowa.
Nie było powtarzania, jeśli ktoś nie zdał matury, tak jak teraz. Nie zdał, koniec nauki. Zdarzały się wypadki, że synalkowie popełniali samobójstwo. Biednie. A najgorzej to, że nie poznałem swego ojca, nie było komu mnie przytulić do siebie. Z zazdrością patrzyłem na innych, że rodzice nim się opiekowali, a ja musiałem sam. Mama była analfabetką, nie umiała czytać ani pisać pisemnego, tylko druk umiała czytać. Ale na swój sposób dbała o mnie, kochała jak tylko mogła.